to tu będzie tak wygodnie, można sobie to przewieźć po prostu za. Zobaczymy. Tak jest. Tak będzie dobrze? Tak będzie dobrze, tylko sobie przedstawię tak mikrofonik. Nie Okej, przeszkadzał za bardzo. Tak, właśnie. Był odgięty. Nie przeszkadzał. Dobrze. Dobrze? Mam nadzieję, że nie przeszkadza. Jeśli będzie przeszkadzać, to proszę dać No, znać. myślę, że dam radę, troszkę usztywnia szyję. Sztywnia, tak? No, nie jest to problem. Dobra. Dzień dobry, ja nazywam się Dominika Filipiak-Strzecka, na co dzień pracuję w klinice kardiologii w Łodzi. Chciałam Państwu powiedzieć na początek kilka słów o badaniu POCUS w praktyce kardiologa i o narzędziach idealnych do jego wykonywania. Sekundeczkę, jeszcze tutaj coś z prezentacją mi nie włączyło się dobrze. Tak, momencik. Ja tu mam o, teraz widzę u siebie również, dobrze. Myślę, że zalety ultrasonografii są niekwestionowane i nie musimy ich tutaj dyskutować. Na niezwykłość tej metody składa się zarówno bardzo szeroka dostępność, przenośność urządzeń, relatywnie niski koszt badania, jak również może przede wszystkim brak efektów ubocznych, brak przeciwwskazań do tego badania. A co więcej, ultrasonografia daje nam możliwość natychmiastowej interpretacji obrazów, zatem odpowiedzi na zadawane pytania kliniczne uzyskujemy natychmiast, co z pewnością ma duże znaczenie w zaplanowaniu właściwej opieki nad pacjentem. Koncepcja szybkiej przełóżkowej oceny echokardiograficznej wykonywanej niekoniecznie przez kardiologa pojawiła się po raz pierwszy we wczesnych latach 90. ubiegłej dekady. Wtedy to wykazano, że krótka, ograniczona ocena echo wykonywana przez lekarza medycyny ratunkowej zmniejszała śmiertelność osób po urazie klatki piersiowej. I od tego wąskiego ujęcia koncepcja przyłóżkowej nakierowanej na określony cel echokardiografii ewoluowała, znajdując zastosowanie w różnych scenariuszach klinicznych, co znalazło odzwierciedlenie w publikacji kolejnych wytycznych. I kolejne wytyczne doprowadziły w końcu do zdefiniowania pojęcia POCUS, czyli ultrasonografii w miejscu sprawowania opieki nad pacjentem. Jest to badanie zorientowane na określonym celu diagnostycznym, będące uzupełnieniem, rozbudową badania fizykalnego. Może obejmować ocenę dowolnej struktury ciała ludzkiego. Zwykle jest wykonywane poza pracownią ultrasonograficzną. I kolejne ważne pojęcie POCUS. Jest to szczególny rodzaj badania POCUS dotyczący oceny serca. Również jest to badanie postrzegane jako poszerzenie badania klinicznego. Wytyczne dopuszczają wykonywanie takiego badania nie tylko przez echokardiografistów, ale również przez innych profesjonalistów odpowiednio przeszkolonych w tym zakresie. Rozwój technologiczny echokardiografii na przestrzeni ostatnich dekad to przede wszystkim coraz bardziej zaawansowane metody diagnostyczne, metody zaawansowanej analizy obrazu i coraz szerszy wachlarz informacji dostarczanych przez badanie, ale pewne odgałęzienie rozwoju to również miniaturyzacja urządzeń, która w swojej skrajnej postaci doprowadziła do powstania kieszonkowych ultrasonografów, czyli urządzeń wielkości standardowego telefonu komórkowego, niewielkiego tabletu, zatem ultra przenośnych, zaprojektowanych w taki sposób, aby poszerzać badanie fizykalne przy łóżku pacjenta, zatem idealnie wpisujących się w koncepcję badania POCUS czy FOCUS, bo chociaż FOCUS może być wykonywany z zastosowaniem dowolnego typu aparatu ultrasonograficznego, to jednak w praktyce wszyscy wiemy, że transport stacjonarnych stacji bywa kłopotliwy, bywa czasochłonny, potencjalnie grozi uszkodzeniem drogiego sprzętu, zatem są pewnie lepsi kandydaci do tego celu. I o właśnie kieszonkowych ultrasonografach i jego rozwoju chciałam Państwu krótko powiedzieć. Odkopałam taką fotografię, w której najciekawsza jest chyba data, to rok 2010, nasze pierwsze doświadczenia w klinice z ultrasonografami. I jak o czym świadczy wygląd naszej pracowni i stacjonarnej stacji badawczej, echokardiografia od tego czasu przeszła daleką drogę i podobnie było z kieszonkowymi ultrasonografami. Pierwsze aparaty kieszonkowe umożliwiały obrazowanie jedynie w 2D w skali szarości. Ograniczone były również możliwości optymalizacji obrazu, regulacji podlegał jedynie gain i głębokość. Ograniczone były także możliwości pomiarów, to jedynie dystans i powierzchnia w niektórych modelach, natomiast świetnie pasowały do kieszeni lekarskiego fartucha, a co za tym idzie, dobrze odnajdywały się w badaniach przełóżkowych.
Kolejny etap to dodanie Dopplera kolorowego, co poszerzyło wachlarz informacji uzyskiwanych z takiego badania, oraz pojawiła się ciekawa koncepcja podwójnej sondy sektorowej i liniowej w jednym urządzeniu. Pierwsze kieszonkowe ultrasonografy miały postać urządzeń ze zintegrowanym ekranem o bardzo niewielkich wymiarach, co niosło ze sobą pewne zalety, jak ultraprzenośność, ale też pewne wady, bo ocenialiśmy obraz na bardzo małym ekranie. Z pewnością było to trudniejsze. Kolejne urządzenia to koncepcja sondy dołączanej do urządzeń mobilnych, do tabletu bądź smartfona z wygrywaną odpowiednią aplikacją. A co za tym idzie, pojawiła się możliwość przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym za pomocą tych urządzeń, zatem możliwość telekonsultacji może z bardziej doświadczonymi kolegami. I na tym etapie pojawiło się również obrazowanie MMOS w pewnych modelach. Kolejny krok milowy w rozwoju kieszonkowych ultrasonografów to pomysł wykorzystywania automatyzacji oceny pewnych parametrów, jak na przykład frakcji wyrzutowej lewej komory. Po raz pierwszy pojawił się w formie wgrywalnej aplikacji. Myślę, że do tego wrócimy jeszcze za chwilę. I wreszcie bohater naszego dzisiejszego spotkania, który łączy w sobie zarówno obrazowanie 2D, jak M-Mode, Doppler kolorowy, ale pojawił się również po raz pierwszy Doppler fali ciągłej i pulsacyjny, co też może nam ułatwić ocenę stanu pacjenta. Urządzenie wyposażone jest również w zaawansowany moduł analizy frakcji wyrzutowej lewej komory, automatycznej analizy oraz moduł wspomagający uzyskiwanie właściwych projekcji, szczególnie przydatny dla osób o mniejszym doświadczeniu w echokardiografii. Natomiast wróćmy na chwilę jeszcze do wytycznych i samego badania według protokołu FOCUS. W zgodzie z wytycznymi rekomendowane okno akustyczne to okno przymostkowe z projekcją w osi długiej i osi krótkiej na poziomie mięśni brodawkowatych, okno koniuszkowe z projekcją czterojamową, okno podmostkowe również z projekcją czterojamową oraz zorientowaną na żyle głównej dolnej. Podobnie zakres analizowanych parametrów ściśle określa protokół FOCUS i do jego zadań należy ocena powiększenia komór oraz ocena pod kątem dysfunkcji lewej i prawej komory, obecność płynu w worku osierdziowym oraz istotnych odchyleń od normy w zakresie objętości wewnątrznaczyniowej. Doświadczony operator FOCUS może podjąć również ocenę pod kątem znacznych nieprawidłowości zastawek albo obecności mas wewnątrzsercowych. Oczywiście takie znaleziska muszą być weryfikowane w pełnym badaniu echokardiograficznym. Tu kilka przykładów z naszej praktyki, w jaki sposób krótkie przyłóżkowe badanie na etapie pierwszego kontaktu z pacjentem pomogło nam w ustaleniu właściwego postępowania. To jest badanie pacjentki z izby przyjęć, która zgłosiła się do nas z bólem w klatce piersiowej. Wyraźnie widzimy właściwie we wszystkich projekcjach koniuszkowych odcinkowe zaburzenia kurczliwości oraz znacznie upośledzoną globalną funkcję skurczową lewej komory. I tutaj nie mogę nie powiedzieć o automatycznej ocenie frakcji wyrzutowej. W badaniu FOCUS ocena funkcji lewej komory jest przede wszystkim wizualna. Ale pojawiły się pewne ułatwienia i tak po raz pierwszy ułatwienie miało postać aplikacji ściąganej na urządzenie, która umożliwiała automatyczną detekcję granic lewej komory i pomiary frakcji wyrzutowej, objętości końcowo-skurczowej, końcowo-rozkurczowej, ale w oparciu jedynie o projekcję koniuszkową czterojamową. I co bardzo istotne, nie mieliśmy możliwości edycji rozpoznanych granic, co czasami prowadziło do błędów rozpoznania, które nie mogły być zmodyfikowane. W naszej klinice prowadziliśmy badanie, w której ocenialiśmy ten algorytm i o ile przy dobrej jakości obrazowania zgodność była duża, to w niemal 1/4 przypadków pacjentów takie badanie nie było akceptowane przez operatora, to detekcja była w naszej opinii błędna. Będziemy testować za chwilę moduł dostępny w aparacie Kosmos. Tutaj automatyczna ocena jest oparta na 2 projekcjach koniuszkowych, czterojamowej i dwujamowej, zatem zgodnie z wytycznymi, tak jak to w metodzie Simpsona ma miejsce. I mamy możliwość edycji konturów, co na pewno poprawia możliwości i dokładność takiej oceny. Mamy również dostępną pomoc przy optymalizacji obrazu i nagrywania.
projekcji. Tu kolejny pacjent naszej izby przyjęć. Pacjent przewieziony przez zespół pogotowia ratunkowego z dusznością, z tachykardią. I tu już pierwsze przyłożenie sondy ujawnia znaczne powiększenie prawej komory z przeciążeniem objętościowym, ze spłaszczeniem przegrody międzykomorowej. I w kolejnych ujęciach już z projekcji czterojamowej widoczna dysfunkcja prawej komory. Nawet myślę, że pokusilibyśmy się tutaj o rozpoznanie typowego objawu McConnella. Funkcja segmentów dystalnych jest nieco lepsza. Pomiar potwierdza to, co stwierdziliśmy już w wizualnej ocenie. Przypodstawny wymiar prawej komory przekracza wymiar komory lewej, a dostępność MMOT umożliwia nam również pewne elementy ilościowej oceny funkcji skurczowej prawej komory. Bardzo niskie tapse na poziomie 8 mm potwierdza nam stwierdzono wcześniej wizualnie dysfunkcję prawej komory. U pacjenta oczywiście ostatecznie rozpoznana zatorowość płucna. Do zadań badania fokus należy również detekcja płynu w worku osierdziowym i tu przypadek pacjentki z znaczną ilością płynu dookoła serca. A tu ilość płynu niewielka, ale klinicznie istotna, bo jest to badanie kontrolne u pacjenta krótko po implantacji kardiostymulatora, to płyn częściowo zorganizowany i dalej diagnozowany pacjent w kierunku perforacji. Kolejne zadanie fokus, ocena objętości wewnątrznaczyniowej. Tu badanie izbowe pacjenta zgłaszającego się z dusznością, ze znaną niewydolnością skurczową lewej komory, wyraźnie poszerzona żyła główna dolna z upośledzoną zapadalnością. Możemy sobie to za pomocą aparatu policzyć i potwierdzić również w ten sposób. Badanie fokus powinno też identyfikować istotne nieprawidłowości zastawek. Dotychczas aparaty kieszonkowe nie były wyposażone w Dopplera spektralnego, zatem ocena mogła być jedynie jakościowa, chociaż obecność kolorowego Dopplera i ocena morfologii zastawek często wystarczała do wysunięcia podejrzenia istotnej wady. Tutaj mamy przypadek pacjentki z istotną niedomykalnością trójdzielną. Myślę, że taką nie do pominięcia w badaniu nawet przyłóżkowym. Tutaj pacjent z niedomykalnością aortalną, oczywiście skierowany do dalszej diagnostyki, ostatecznie stwierdzono umiarkowaną niedomykalność aortalną. I tu kolejne możliwości, które pojawiły się wraz z udostępnieniem funkcjonalności Dopplera fali ciągłej. Tutaj oczywiście zastawka morfologicznie budzi nasze obawy, zastawka aortalna, ale przy użyciu Dopplera ciągłego możemy te obawy niejako potwierdzić. Prędkość na zastawce przepływu przez zastawkę aortalną przekracza 4 metry na sekundę. Zatem mamy mocne podejrzenie ciężkiej stenozy aortalnej, która zresztą rzeczywiście została zdiagnozowana w pełnym badaniu echokardiograficznym. I tu przypadek pacjentki z sugestywnym obrazem w Dopplerze kolorowym. I rzeczywiście jest to złożona wada zastawki mitralnej z istotną stenozą i umiarkowaną niedomykalnością. Przepraszam, za daleko. Również duże masy wewnątrzsercowe powinny być zidentyfikowane w badaniu POCUS i tu przypadek znacznych rozmiarów guza lewego przedsionka. Ostatecznie padło rozpoznanie śluzaka lewego przedsionka. Tutaj może nie jest to masywna masa, ale klinicznie istotna skrzeplina w akinetycznym koniuszku lewej komory u pacjenta ze znaczną dysfunkcją skurczową. I kolejne ciekawe znalezisko, masa w prawym przedsionku u pacjenta we wstrząsie kardiogennym, tak zwany trombus in transit, i u pacjenta niemal natychmiast możemy postawić rozpoznanie zatorowości płucnej jako przyczyna wstrząsu. Pośród scenariuszy klinicznych, w których badanie fokus może przynieść realne korzyści dla pacjenta, wymieniane są właśnie wstrząs kardiogenny, zatrzymanie krążenia, ból w klatce bądź duszność, urazy klatki, niewydolność oddechowa i omdlenie. I tu na chwilę jeszcze chciałabym skupić się na zatrzymaniu krążenia. Tutaj do zadań fokus należy przede wszystkim różnicowanie pomiędzy rozkojarzeniem elektromechanicznym a zachowaną czynnością skurczową bez tętna na obwodzie. Fokus może okazać się również przydatny przy identyfikacji odwracalnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia, czy ostatecznie potwierdzeniu asystoli, gdy mamy obraz stojącego serca.
Ważne pytanie kliniczne postawione w wytycznych, kto tak naprawdę może i powinien wykonywać badanie FOCUS. Wytyczne podkreślają, że operator musi mieć właściwe kwalifikacje, być odpowiednio przeszkolony i w pełni rozumieć zakres jego możliwości i jego ograniczenia, co nie jest do końca stwierdzeniem precyzyjnym. Zagłębiając się nieco w szczegóły. Jeśli chodzi o kardiologów, wytyczne zakładają, że wykwalifikowany kardiolog ma wystarczające umiejętności, aby wykonywać każde badanie echokardiograficzne, w tym również badanie FOCUS, natomiast podkreślają również, że nawet doświadczeni kardiolodzy mogą skorzystać na dodatkowym szkoleniu, chociażby w zakresie ultrasonografii płuc czy opieki nad krytycznie chorymi pacjentami. Trudniejsza sprawa dotyczy innych profesjonalistów medycznych. Tutaj wytyczne po raz kolejny podkreślają wagę niezbędnego treningu praktycznego i teoretycznego, natomiast nie definiują go dokładnie. To, co warte jest podkreślenia w tym miejscu, to to, że wedle wszystkich badań naukowych krzywa uczenia FOCUS jest relatywnie stroma i po wykonaniu kilkudziesięciu pacjentów zwykle, wykonaniu kilkudziesięciu badań zwykle osiągamy umiejętności, żeby nasze badanie było w stanie realnie pozytywnie wpłynąć na wstępną ocenę pacjenta. I na koniec chciałam Państwu jeszcze pokazać krótki film. Myślę, że w praktyce będzie to nawet lepiej widoczne, ale jako zapowiedź urządzenie, które dzisiaj będziemy testować, ma kilka modułów, które wspomagają ocenę szczególnie przydatnych pewnie dla osób niedoświadczonych. Jest to identyfikacja struktur widocznych na ekranie, jak również pomoc w uzyskaniu właściwych projekcji, które są oceniane za pomocą tych zielonych kresek, które mogą być również pomarańczowe. Tutaj zadaniem naszym było uzyskanie projekcji dwujamowej i ponieważ aktualnie projekcja jest błędna, urządzenie sugeruje nam tutaj w tym module rotację sondy, po wykonaniu czego uzyskujemy projekcję adekwatną i zadowalającą aparat. No dobrze, myślę, że na tym skończymy tą część teoretyczną i przejdziemy do praktyki i użytkowania, badania aparatu Kosmos. Próbujemy dwóch pacjentów, jeden pacjent z prawidłowym BMI, drugi pacjent ja BMI wyższe. Zobaczymy jak to tak? Może ja mamy ekran startowy aparatu. Bierzemy oczywiście obrazowanie serca. A może zanim jeszcze przejdziemy do tego, to chciałam Państwu pokazać całkiem ciekawą i faktycznie przydatną funkcję aparatu. Możemy sobie ustawić kontrolki tutaj na tym tylnym panelu. W zależności od użytkowanego modułu będzie to albo frizowanie obrazu, regulacja głębokości gainu oraz zapisywanie obrazów w postaci filmów bądź zatrzymanych klatek. Przy module automatycznej oceny frakcji mamy tutaj możliwość ponownego nagrania pod przyciskiem lewym zamiast frizowania. Oczywiście przydatne w sytuacji, gdy w badaniu przełóżkowym brakuje nam ręki do obsługi aparatu. Tutaj to się sprawdza. Też tak uważam i rzeczywiście ten uchwyt jeszcze, to że ma tak jest. Trzeba gdzieś kłaść na łóżku pacjenta. Jest zawsze ryzyko, że pacjent akurat się ruszy. Rzeczywiście to jest bardzo fajne. Ja bym może poprosiła pacjenta, ale może mogę przekazać sondę w ręce tutaj panów, czy zaczniemy od tutaj demonstracji. Myślę, że będzie wygodniej może, jeżeli się tutaj spotkamy na środku, czy nie wiem, jak panowie wolą. Preset do badania serca uruchamia się oczywiście bardzo łatwo. Koszulkę może warto ściągnie.
przykład żyły centralne można też szukać do nakłucia, czy raczej Ech. nie tym? Mamy sondę sektorową, mamy też dostępną No właśnie, bo tutaj, brzuszna, nie? Więc to może można- wspomogą nas panowie, czy sonda liniowa tutaj jest w Polsce dostępna? Nie zabraliśmy sądy liniowej. Mhm. Aha, czyli jest jeszcze Można- dodatkowo. No, sonda ma tutaj Mhm. Sonda liniowa nie musi być podłączona w rękojeść, w uchwyt, tylko jest Możemy- podłączona właśnie. tutaj mamy wykorzystane to gniazdo, ale ono jest takie samo Mhm. i rzeczywiście można Jako podłączyć. dodatek. Fajnie, no. Mhm. To jest mega. Mam nadzieję, że zaraz na naszym... No, bardzo Mhm. dobry do soru. No. Dobra, jest jakość obrazowania, mam nadzieję, że uda się to zaraz pokazać rzeczywiście. Stoi u nas na sorze. Oj, No, chyba na niejednym sorze rzeczywiście jest to problem. Ja też nie wiem, jak sprawa wygląda, bo pewnie jako klinika mieliście okazję, że tak powiem, Państwo potestować różne przenośne. Wszystkie te zdjęcia, które były prezentowane, są zdjęcia wykonane przez nas, także te modele były u nas dostępne rzeczywiście na testach. Zapominając przez chwilę, że sesja jest sponsorowana, nikt nie słyszy Mhm. jakościowo. Uważam, że tutaj Tak pan się oddalił dyskretnie na wszelki wypadek. nie, jakość obrazowania, nie ukrywam, że jest najlepsza. To też musimy brać pod uwagę, że to urządzenie jest większe niż taki tradycyjny Pocket, ten z otwieranym ekranem. Mamy większy ekran, więc łatwiej też oceniać, ale rzeczywiście jakość jest nieporównywalna. Jak I funkcjonalność też. konkurentem bezpośrednim, czyli tam tym AQ Butterfly bodajże coś takiego, ale to tam te jakości obrazowania były bardzo mocne. To jest akurat model, z którym ja nie mam własnych doświadczeń. My testowaliśmy te modele GE, Siemensa, Philipsa. G razem z tabletem, czy same głowice te przenośne? G- Na przykład do GE, iPhone'ów, te- czy tam smartfonu. Ten GE, który ma postać głowicy, to jest R i on ma troszkę inną sondę. Tam jest, moim zdaniem jest to problem, tam jest sonda konweks i sonda liniowa. I do preset kardiologiczny jest oparty o tą sondę konweksową, Okej. która To nie do końca. sami panowie wiedzą, że nie zawsze się sprawdza. To zależy, Nie trzeba mieć wyjdzie. dobrego pacjenta, u No. którego w międzyżebra zmieści się Trzeba dobrze mieć. konweks, na przykład na przykład właśnie do dwujamowej projekcji. I z tym był duży problem rzeczywiście. Chociaż on rzeczywiście jakość obrazowania ma ładną i na przykład projekcja podmostkowa wychodziła zupełnie dobrze. Tańsze, no ale jakby coś za coś, nie? Natomiast no, Mamy cały kompleks. tam, tu uważam, tam to nie jest badanie dedykowane do badań sprzęt dedykowany do badań kardiologicznych, tak? Dokładnie. Można to traktować jako dodatkową funkcjonalność, natomiast nie każdego pacjenta w taki sposób zbadamy. A tutaj mamy jak najbardziej urządzenie, które się do tego nadaje, tak? Bo tutaj mamy rzeczywiście sondę typową. Ta sonda ma jeszcze dosyć małą stopę, ona jest masywna sama w sobie, a ta stopka jest mała. No i faktycznie do pacjenta ładnie się dopasowuje. Dobra, to pana może położymy na lewym boku tradycyjnie. Na lewym boczku, tyłem do mnie w tej chwili, odwrotnie. O. No i cóż, ja może prawa ręka to wzdłuż ciała, lewa pod głowę pan sobie może położyć, ułożymy pacjenta tak jak do badania. Będziemy tutaj oglądać, chyba że panowie by woleli sami tą sondę przejąć, to ja chętnie oddam, ale możemy tutaj na początek pokazać, co nam się tutaj uda uzyskać. Jeszcze pana tutaj nie miałam okazji badać, ale no, myślę, że to jest jeszcze obraz, który możemy zdecydowanie zoptymalizować. I tak, mamy tutaj możliwość regulacji głębokości. Tutaj nie mam dużej wprawy jeszcze w używaniu tych kontrolek, ale myślę, że tutaj damy radę. Dobra, na razie zapisałam, nie o to mi chodziło. Cofamy się. Do tego na pewno trzeba też tak, poćwiczyć tą obsługę. To jest jeszcze coś, co tutaj czasami mnie zawodzi. Natomiast faktycznie jest to fajna rzecz, że mam tutaj jedną rękę i mogę sobie tą głębokość mimo wszystko wyregulować. Tak, i tutaj sobie możemy trochę zmniejszyć, bo to pan... myślę, że mamy trochę za wysoką. A to właśnie trzeba dojść do wprawy, bo to widać, że ale sam interfejs jest bardzo intuicyjny. No, kilka kliknięć jest rozgryziony właściwie. No tak. Czy jest możliwość zmiany prędkości koloru? Bo widziałem, że można w niego wejść, tylko nie wiem, Prędkości zaraz zobaczymy. No, to trudne pytanie mi pan zadał. Możemy zmienić na pewno gain koloru. Bo widziałem jeszcze, że on ma taką funkcję, że jak klikniemy tutaj na przykład tu, to rozgryzłem niechcący. O, Można, i tylko czy jak najbardziej. wtedy, no bo jakby nie To zmieniła przesuwa się ta bardziej mapa chyba- koloru, tak? Tylko Zastanawiam się, on on się przesuwa baseline tutaj, bo to czy... jest, aha, okej, dobra, czyli musimy po kolorze. Dobra, już Wydaje mi się, trzeba że się tak tym to pobawić. jest. Pewnie tak, akurat no, muszę przyznać, że tego nie przetestowałam do tej Chyba pory. skancelować musimy. Tak Okej, jest. no Też nie dobra, widziałem tej opcji nawet.
ciekawych tutaj dla wszystkich znalezisk. Zapraszam. Muszę Że powiedzieć, tutaj- że co 3 miesiące dostajemy update oprogramowania. Cały czas się uczymy od nowa, co nowego. Przejdziemy sobie do projekcji, trochę pana tutaj obrócę, dobra? Zrobimy sobie projekcję koniuszkową, bo to lepiej będzie nam testować sobie. Ale jeżeli przewidujecie na przykład Państwo jakiś taki test, Przepraszam, sobie dołożę żelu, bo tu mamy już tam. Ja się z Państwem chyba kontaktowałem, chyba opcja tego dniowego użyczenia. Tak jest, dajemy opcję tygodniowego użyczenia i koszt takiego użyczenia jest koszt kuriera, wysyłki, bo osobiście nie przyjeżdżamy. Jasne. Dla osób, które są niewdrożone urządzenie, no to zdalnie. Czy do mnie? Obracać pan, dobra? O, tak jak tak, świetnie. Weź pan oprze do mnie. Teraz to może nam się uda ładną projekcję koniuszkową złapać, No i miejmy to nadzieję. jest opcja taka dla potencjalnego naszego klienta, prawda? Później jeśli ktoś chciałby dłużej używać, to wtedy jest opłata tam 500 zł za kolejny tydzień. No okej. Też jest to przy Nie ma pan akurat najłatwiejszej projekcji właśnie Tak? tutaj wcale. Chudy znaczy. Tak, trochę za chudy pacjent. Jestem za Dobra, chudy. będę przyciskać niestety w takim razie, będą tortury również. No, no chyba lepsze niestety, no dobrze. No, to trzeba widać. No nie jest to, myślę, nie jest to problem aparatu, tylko tutaj. Tak. Wada pacjenta. Tak. Czy gain zwiększenie pomaga może troszeczkę też? No, pan jest pacjentem szczupłym. Tutaj właśnie jeszcze A, mamy jestem z ciekawych, pacjentem szczególnym. nie szczupłym, z Aha. ciekawych możliwości możemy sobie tutaj dostosować jeszcze Tak, obrazowanie tak, do może- pacjentów może właśnie high. mniejszych. Może sobie spróbujemy tutaj przerzucić to, ale to myślę, że to nie tego kwestia. Troszkę jeszcze bardziej dobra do. Tak? Tak? Dostępny, więc to w takim urgentnym. Tak jest, nawet jak tutaj, Mega. ja tu się niestety przełączyłam. Wyłączę sobie te kontrolki, dobrze? Bo ja Dobrze, tutaj dobrze, przecież proszę. niecelowo je załączam. Mhm. Ja to wszystko nawet na szpitalu. Bez karty, bez papieru. No to mi się podoba. Oni są w stanie synchronizować Centralnego systemu, nie? oprogramowania z karetki z programem to- w SOR-ze, no tak. to o czym my mówimy. Ale miał być przecież centralizacja systemu do oprogramowań szpitalnych. Tu przychodzi pacjent i ma w ciągu jednego dnia 5 razy same badania robione, bo nie ma przepływu informacji. Projekcja zdecydowanie skośną, ale zobaczmy jak sobie, Przyjść i podać mi numer z SMS-a, żeby mógł obejrzeć. zobaczmy jak sobie poradzi z takim. Ja przełączę się w tej chwili na moduł analizy automatycznej. Mhm. No mogę, tak. Przepraszam za Tak, to się zdarza, że mają po kilkanaście tomografów w ciągu miesiąca, bo w różnych miejscach. I to jest ten moduł, który oferuje nam to wspomaganie, o którym mówiłam. Tutaj mamy pod tym klawiszem. Trio, nie? Tak. Tak, tak, pod tym klawiszem możemy sobie włączyć tak, etykietki. Aha, To są etykietki. No i proszę, nawet tutaj sobie poradził, pomimo takiej jakości obrazowania dalekiej od optymalnej, tak bym to ujęła. Mamy możliwość tutaj oceny projekcji i nakierowania. No, radzi mi przyciskać mocniej, co myślę, że już może się skończyć urazem u pacjenta. Nie, spokojnie jeszcze. Myślę, że to raczej jest kwestia okna, bo tutaj przy przesuwaniu bardziej właściwe miejsce niestety obraz tracimy. No nie ocenił dobrze tej projekcji. Zwiększenie gain czasami zauważyłem, że pomaga mu. Tutaj mamy, tu jest widoczne u Pana całkiem, Aha. gain możemy zwiększyć, tylko Nie, to Mm. są Taki- konweksje. się w podoba. tym wypadku myślę, że Pseudokonweks jest, nie, że zwiększa po prostu odległość, nie? kto z Panów tutaj chciałby może zoptymalizować tą projekcję, może uda się lepiej. Proszę bawić się interfejsem, tam nic nie można Proszę zepsuć. bardzo, przekazuję i sondę. Może przyniosę sobie kawałek ligniny, czy? Więcej żelu. Nie, ale może się trochę Żelu się przyda na pewno, bo to już Pana, chętnie. proszę bardzo. Znacznik ma tu gdzie znać. Jest taka duża kropka, akurat jest wyjątkowo jak na kieszonkowy aparat dobrze zaznaczony. Znacznik. Niech pan się jeszcze może bardziej przesunie tutaj. O dobra, zobaczymy takie horyzontalne. Może będzie lepiej. Doktor, tu mamy pytanie. Tak? Albo na wznak w ogóle. Nie, na plecy. Na plecy. Dzień dobry, Dominika Strzecka. Krzesiński, witam. Bardzo Chciałem miło. zapytać,
Odnośnie, rozumiem, że to jest taki algorytm sztucznej inteligencji, który konturuje w sierdzie, tak, zastawki rozpoznaje, tak? Tak, tak. Jakie on ma możliwości ogólnie? Rozumiem, że skurczu i rozkurczu identyfikuje jakby obrys. Tak, bo Wewnętrzny jest komórek. możliwość modyfikacji tego obrysu, co jest rzeczywiście przydatne i Ręcznej. tego brakowało. Ręcznej, tak. Mhm. Zaraz może tutaj włączymy ten moduł i następnie wylicza objętości i podaje nam wyniki w Czy frakcji macie wyrzutowej ten, objętości. algorytm na sztywno, jakby czy go aktualizujecie raz na jakiś czas? Czy ja nie jestem przedstawicielem firmy, pracuję w klinice kardiologii, Technikalnie. ale to już dowiedziałam się, że algorytm jest aktualizowany na bieżąco. To jest 6. wersja w tej chwili. I oczywiście z całkiem dobrą I zgodnością. robiliście jakieś badania takie, w którym dawaliście to rzeczywiście do ręki jakichś takich osób początkujących lub wręcz techników, żeby sprawdzić, jak to się sprawdza wobec oceny? My jeszcze nie, no my go właściwie mieliśmy na testach tutaj w klinice i raczej bawiliśmy się nim w obrębie zespołu pracowni echokardiografii. Więc raczej osób z jakimś tam mniejszym bądź większym, ale jednak doświadczeniem. I w tym zastosowaniu na pewno się sprawdzał. Mieliśmy dosyć dużą zgodność uzyskiwanych wyników automatycznej oceny frakcji z aparatem stacjonarnym. No oczywiście pewnie najchętniej z czterojamowej, tak, projekcji. On właśnie tutaj to jest też duża zaleta i różnica w stosunku do konkurencji. On liczy z obu projekcji. Wymaga projekcji czterojamowej, dwujamowej i dopiero wtedy podaje wynik. Okej. Mamy gdzieś... może jeszcze przyniosę na moment tutaj swój laptop. Myślę, że ja jeszcze się mogę odłączyć chyba. Z wskaźnikami. Tak, okno. Wszystko pokaże. Tak, on bierze sygnał cały czas na żywo. Mhm. Jakby nie ma, po prostu wie, że to co widzi to machine learning, czyli Tak. sonaty. Nawet pokazuje jeszcze mięśnie i ten, bo pokazał są Przed moment zastawkę. błysnął, nie? Tak, przed chwilą był przedniewodny. Otrzymujemy po końcowej projekcji otrzymujemy taki wynik z objętością wyrzutową i z frakcją w procentach. Obrysowane są obie projekcje. To jest taka możliwość manualnej edycji konturów. Już po zakończeniu badania, tak? Tak, tak, po nagraniu, po zaakceptowaniu przez aparat, że projekcja jest właściwa, on tu ma referencję w lewym górnym rogu. Uzyskamy projekcję, która jest oceniana przez niego na zielone 4 paseczki, nagrywamy 4 cykle i potem to samo robimy w projekcji dwujamowej. A on wtedy wylicza wstępnie ocenę, którą możemy zmodyfikować jeszcze przez kliknięcie i modyfikację Doplerami. konturów. Ma Dopplera kolorowego, fali ciągłej, pulsacyjnej. Jest właśnie wyjątkowo wyposażony w obrazowanie M-Mode. Wtedy jest w stanie coś policzyć jeszcze w zakresie. Nie, już tutaj automatycznej oceny żadnej nie ma. Możemy sobie zmierzyć po prostu prędkość. Niech pan trochę zabierze powietrza. Jeśli zobaczymy. Nie wypuścić wszystko. Mm. I nabierać. Może żal, może więcej żalu, bo to środek. Płynie. Aha, już pływa, To dobra. stymuluje to. Ale tak, ale generalnie tak? więcej. Dobra, a weźmy jeszcze nalewy Tablet, tak? Ma Tak. baterię wewnętrzną. Tak, tak, mam baterię. Bateria wystarcza na około godziny badania, czy około 3 godzin. No widzi pan, to nawet nigdy tak długo nie wykorzystywałam go bez ładowania, ale faktycznie do takiej oceny wystarcza. I ma M-Mode, całkiem też dobrej jakości. No coś tutaj. Ja widzę. Ma Dopplera kolorowego i właśnie myślę, że będzie wygodniej tak. Przesuwam swoje organy wewnętrzne, rozumiem, pod kamerę. To jest akurat nagranie bez Dopplera. To najbardziej Zaraz tutaj znajdziemy. A to jest kosmos. Akurat pomiar prędkości na zastawce aortalnej. Pacjent trudny, bo nie współpracujący z dusznością, ale rzeczywiście zmierzył prędkość na tam przekraczającą 4 i to tak mniej więcej potwierdziło się w badaniu pełnym u nas. A tutaj jest Doppler kolorowy na przykład dla pacjentki taką ze złożoną wadą. Akurat jeden i drugi pacjent dosyć trudny. Myślę, że taka realna jakość obrazowania najbardziej tutaj przedstawiona na tych nagraniach chociażby. No, faktycznie ta może głębokość nie do końca Jest jakaś dostosowana. funkcjonalność już albo przygotowana do telekonsultacji tych wyników?
Jest taka platforma, to myślę, że pan Marek z firmy bardziej nam może odpowie, ale jest platforma cała stworzona, która właśnie umożliwia przesyłanie danych na platformę i tam poprzez nią